powyższym, jeżeli jedziecie Państwo z Zakopanego i macie zamiar jechać do Wieliczki, to już dojeżdżając do Zakopanego, właściwie praktycznie od granic Krakowa, zbliżając się ulicą Zakopiańską do autostrady A4, macie Państwo dwa warianty. Albo zjedziecie Państwo na autostradę A4 kierunek Rzeszów i dojedziecie do węzła Wielickiego, albo, i tutaj właśnie chcieliśmy Państwu pokazać dzisiaj, alternatywę przez Sfoszowice. To jest uzdrowisko, to jest, tam jest sanatorium w Sfoszowicach, są kuracjusze, leczenia się odbywają, bardzo fajna miejscowość. I właśnie tamtędy chciałem Państwa poprowadzić i znowu podkreślam, to co pokazujemy, to jest tylko dla Państwa wiedzy. Decyzja zależy tylko i wyłącznie i należy do Państwa. Przyglądnijmy się tym dwóm trasom od Zakopianki, właśnie od ulicy Zakopiańskiej potocznie i zwanej Zakopianką, do kopalni soli. Wystartujemy, szanowni Państwo, wystartujemy sobie teraz. Tu są dwie mapki poglądowe, jak to będzie wyglądać. Proszę zauważyć, tutaj po lewej mojej stronie pokazuję teraz myszką. Przecinamy autostradę raz i tutaj drugi raz. Tak to wygląda. Natomiast tutaj zjeżdżamy z Zakopianki. Od razu tutaj jest zjazd na autostradę A4. No i jedziemy dalej na tym schemacie. Cały czas tutaj, jak widzicie Państwo, ta boczna droga jest równoległa do autostrady. Ona jest równoległa do autostrady. Wiadomo, że autostradą do 140, ale proszę zwrócić uwagę, że tutaj akurat przed Wieliczką jest prawie 4 km, 3 km 700 jest ten odcinkowy pomiar prędkości, także nie poszalejecie Państwo za bardzo, chyba że jesteście, jak to się mówi, z domu bogaci i nie jest Pan, tam powiedzmy portfel nie ciśnie, księgowy też nie, no bo jednak noga z gazu i różnie to może być, nie? Przypominam o tym odcinkowym pomiarze prędkości, zresztą każda nawigacja to Państwu pokaże. Jedziemy i jesteśmy w Wieliczce i teraz wyruszamy już na trasę. Proszę Państwa, różnica w czasie jest 20 minut. Tu jest 14:05, tu jest 14:25. To jest trasa, która będzie, tutaj zaczął padać deszcz. Po prawej stronie będziemy jechać autostradą A4. Skrócę niektóre odcinki, ponieważ droga jest prosta, nie ma żadnych takich skrzyżowań, gdzie byłoby konieczne powiedzieć, jak jechać. W tych miejscach pokażę, w których właśnie są byłyby trudności dla niektórych, jak pojechać. Także jedziemy. Na lewej stronie, na lewym filmie jedziemy prosto. Tu jest ten zjazd na autostradę. Tutaj jest, widać go przed tym wiaduktem. I tu już jesteśmy właściwie na... Proszę bardzo. O, akurat tutaj policja kogoś złapała. Tu jest zjazd na autostradę pod wiaduktem. Tu jedziemy prościutko. Cały czas prosto. I jedziemy tutaj do pierwszych świateł. I na tych światłach będziemy skręcać w prawo.
Na prawym filmie już dołączyliśmy się na autostradę A4 i jedziemy w lekkim deszczu. Tutaj skręcamy w prawo. Tu się zaczyna ten pomiar odcinkowy po prawej stronie. Na razie sobie płyniemy. Tu już ten odcinek, że skróciliśmy i na prawym filmie już zjeżdżamy na Wieliczkę. Tu jesteśmy w Sfoszowicach. Na prawym filmie, znaczy po lewej stronie na filmie jesteśmy w Sfoszowicach. Przejeżdżamy po prawej stronie. Będzie za chwilę uzdrowisko. Natomiast po prawej stronie dołączamy się do ulicy Wielickiej, prowadzącej do Wieliczki. Tu po lewej stronie jest właśnie ten teren ogrodzony, to jest uzdrowisko. Tu jest wjazd do uzdrowiska. Olbrzymi teren. Tu jest taki, w tej chwili skrzyżowanie jest wymagające uwagi, mianowicie jest lewoskręt i prawoskręt. My skręcamy w prawo. Po prawej stronie stoimy na światłach. Tutaj cały czas jedziemy, proszę zwrócić uwagę. Cały czas jedziemy. Dojeżdżamy po lewej stronie do ważnego miejsca, mianowicie, żeby nie przegapić. To jest takie niepozorne. W lewo trzeba skręcać i macie Państwo pierwszeństwo. I jedziemy dalej tutaj po lewej stronie prosto. Po prawej również jest super jazda w tej chwili. Bez problemów. I teraz tutaj po lewej stronie widzicie Państwo, jest przygotowanie się do lewoskrętu i prawoskrętu. Po prawej stronie się należy ustawić. Do lewoskrętu jest oczekiwanie, natomiast do prawoskrętu nie ma problemów większych. Idzie to dość płynnie. Po prawej stronie stoimy na następnych światłach. I jedziemy sobie dalej w prawo. I zaraz będzie, proszę Państwa, w lewo. Jeśli chodzi o lewy film. Ja tu na moment zatrzymam. Na prawym filmie, tu z tej strony, prawoskręt, czyli pas do skrętu w prawo tutaj, prowadzi do restauracji, którą dzisiaj Państwu przedstawimy na prośbę oglądających powtórnie Mały Stolik. I to jest również droga, którą Państwu przedstawiałem, przez Krzyżkowice, dojazd, zahaczając o Mały Stolik, dojazd do kopalni. Jeżeli widzicie Państwo na nawigacji, że tutaj jest to oczekiwanie dłuższe, tak, to czas oczekiwania może być nawet pół godziny, proszę Państwa, tak jak statystyki w tej chwili mówią, nawet pół godziny w godzinach szczytu, no to na pewno jest jechać tędy lepiej, skręcić w prawo i odszukać sobie ten nasz film Objazd przez Krzyżkowice do kopalni
I tam Państwo będziecie mieć dokładnie, to jest naprawdę super droga i nie ma takiego natężenia ruchu. A przy okazji można do tego małego stolika wstąpić na bardzo dobre jedzenie, o którym za chwilę będziemy rozmawiać, jak w bloku o miejscach godnych polecenia w Wieliczce i w okolicy. Jedziemy dalej. Tu skręcamy w lewo. I teraz będziemy na lewym filmie jechać cały czas prosto, dlatego ja to skrócę dość mocno, bo nie ma sensu, żeby Państwa zanudzać. Tu już powinniście Państwo znać po lewej stronie na prawym filmie, po prawej stronie na prawym filmie market budowlany, stacja benzynowa i jedna z sieci fast foodów. Na filmie po prawej stronie zbliżamy się do strefy budowy estakady. I proszę teraz zobaczyć, tutaj sobie elegancko po lewej stronie jedziemy, praktycznie nie ma samochodów, a tutaj już się coś dzieje, już jest spowolnienie. I przypominam, na centrum Wieliczki cały czas prawego pasa się trzymamy, mamy praktycznie cały czas zielone. Tylko tak jak mówiłem już poprzednio, jeżeli tam z autobusu wysiadają ludzie i przechodzą przez pasy, no to tam jest, musimy niestety, ale uzbroić się w cierpliwość. Dojeżdżamy do ronda. Na lewym filmie jest Intermarché. To rondo już żeśmy przejeżdżali raz i tam pierwszy zjazd jest do Intermarché. Drugi zjazd jest Solne Miasto, o którym żeśmy rozmawiali. Takie centrum rekreacyjne w Wieliczce, bardzo znane i oblegane normalnie od rana do wieczora. Tam już o 7 godzinie parkingi są full. Bardzo dynamicznie pracujące jest to centrum i naprawdę organizacja jest super i oferta jest przefajna. Z tego co wiem, to tam te karty multisport i tak dalej są honorowane, także można korzystać. Natomiast między tym zjazdem do Intermarché, a tamtym jest jeszcze taki malutki zjazd. Jeżeli byście Państwo chcieli wstąpić na żeberka, super żeberka, to tam jest Łoś. Niedawno otwarta restauracja. Myśmy byli z wizytą i bodajże na poprzednim, tydzień temu pokazywaliśmy Państwu tego łosia. Jak Państwo się cofniecie, to zobaczycie taką naszą muzyczną wizytówkę z tego lokalu. Naprawdę warto zaglądnąć. Super żeberka i inne rzeczy. Także polecam te miejsca. My staramy się Państwu zawsze miejsca sprawdzone polecić, żebyście Państwo potem do nas nie dzwonili, nie pisali maili, że a co Wy nam pokazujecie, to było nie do zjedzenia. My najpierw jemy, przyjeżdżamy, nikt nic nie wie, skąd jesteśmy i do czego nam to wszystko. Zamawiamy rodziną, przyjeżdżamy znajomymi, większą ilością, każdy coś zamówi, my to sobie jemy, sprawdzamy smak i tak dalej. No wiadomo, każdy ma swój smak jakiś tam, ale można jakoś to do wspólnego mianownika podciągnąć. I jeżeli nie ma dziadostwa tak zwanego, no to my to polecamy. Jeżeli jest średnio, to no, raczej nie. Polecamy te miejsca, które są naprawdę słowo warte polecenia, żeby było adekwatne do tego, co Państwa tam czeka. Czyli warte polecenia, godne polecenia i takie miejsca Państwu przedstawiamy. Jedziemy dalej. Nie będziemy zjeżdżać ani pierwszym, ani tym takim niepozornym do Łosia, ani tym drugim do Solnego Miasta. Łoś to jest, proszę Państwa, tu jest Łoś. Tam jest Łoś. Czyli jedziemy dalej. I zjeżdżamy tym zjazdem, czyli trzecim,
jedziemy ulicą Kościuszki na dół. I za chwilę będziemy tu w tym miejscu, gdzie jest teraz na prawym filmie ten samochód niebieski. No jest niebieski, no niebieski. Jedziemy sobie. No tutaj jest już koreczek po prawej stronie, a tu sobie jedziemy płynnie. Ktoś tu napisał mi, czy dogonimy. No nie dogonimy, bo jednak ta droga jest trochę dłuższa, nie? Nie dogonimy niestety ich. Zresztą to nie jest ta sama godzina, od tego trzeba zacząć. Musielibyśmy się z prędkością kosmiczną raczej. I wyjeżdżamy tutaj po lewej stronie już za strefą budowy. I tu jest właśnie to, co pokazywaliśmy niedawno po prawej stronie. Te zapory. I to, co mówiłem, jak piesi przechodzą, no to tu się robi koreczek. Bo tam po lewej stronie jest przystanek autobusowy. No i jesteśmy tutaj przy stacji paliw. A po lewej stronie już za chwilę będziemy przy stacji paliw. Tu też widać po lewej stronie tą stację paliw. Tutaj powiem szczerze, że złudne jest to, bo właściwie wystartowaliśmy z tego samego miejsca, tam z rozgałęzienia na A4 i do Słoszowic, prawda? Czyli praktycznie, jeżeli byśmy je mieli jechać równo, to powinniśmy być w tej chwili w tych samych miejscach. Niemniej jednak no jest skróty są porobione, niektóre trasy są skrócone z uwagi na to, żeby Państwa nie nudzić, nie wydłużać czasu. Sąd już Państwo znacie, budynek sądu. Tu już dojeżdżamy po prawej stronie do Warzelni. Tu jest po lewej stronie ten parking duży. Po prawej mamy pierwszą stację. Park and Ride. Park and Ride. Także to też żeśmy omawiali sobie. Teraz się zbliżamy do parku. Widzicie tutaj po lewej stronie, tam jest staw. I też będziemy I teraz, szanowni Państwo, po prawej stronie już będziemy dojeżdżać do celu, czyli to jest to skrzyżowanie, gdzie w prawo się skręca pod kopalnię. Ulica Daniłowicza i dosłownie 100 metrów dalej jest po prawej stronie kopalnia soli. I proszę zwrócić teraz uwagę tutaj na czas. 14:18,5, tak? No nie będziemy tutaj aptekarzami. 14:18. Mimo tych skrótów i tak dalej filmowych, cośmy utworzyli tam po drodze, no to jednak czas jest, do której żeśmy dojechali. Bo cały film nie trwał aż tyle czasu, także jechaliśmy 15 minut autostradą.
Jedziemy dalej. W takim razie zostaje nam tylko lewa strona. Tu jest warzelnia, tu jest ten parking duży, pierwszy. I za chwilę powinniśmy być już na miejscu. Mijamy pozostałe parkingi. Tu po prawej. Tu są po lewej prywatne parkingi również, gdzie można zaparkować, oczywiście jeżeli są miejsca. I proszę zauważyć, dojeżdżamy do tego samego miejsca. Jesteśmy. I proszę zwrócić uwagę na czas. 14:43. Wyjechaliśmy, było tutaj 25, tak? Czyli, szanowni państwo, różnica jest 5 minut. Różnica jest 5 minut. I co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli na nawigacji jadąc z Zakopanego widzicie państwo na nawigacji, że korek, że opóźnienie może mieć długość oczekiwania jest większa niż 5 minut, no to ja bym proponował wtedy zjazd, szanowni państwo, na Sposzowice. No bo jeżeli macie stać w korku, to lepiej zobaczyć też Sposzowice, przyjechać sobie inną trasą. Widzieliście państwo, że ruch jest ciągły. A jeżeli wam przyjdzie stać w korku, no to tak jak powiedziałem, korki nieraz są od czas oczekiwania 25 do 30 minut w godzinach szczytu. Bo jest szczyt ranny i szczyt popołudniowy, w godzinach szczytów. Ja na następnym live'ie postaram się już taką statystykę zrobić za miesiąc, koniec czerwca i do przyszłego czwartku. Jak to statystycznie wyglądało w lipcu i końcem czerwca, w których godzinach ten czas oczekiwania w strefie budowy był największy, najdłuższy. I wtedy państwo sobie sami już zadecydujecie. Ja pokazuję. Macie państwo mapkę. Możecie sobie ją puścić w czasie jazdy. Widzicie schemat i widzicie trasę. Charakterystyczne miejsca państwu zawsze pokazujemy, żeby dla ułatwienia, żeby nie zabłądzić. Także wybór należy do państwa. My alternatywę państwu przedstawiamy, a decyzja zawsze należy do państwa. Szanowni państwo. Proszę pisać, proszę pytać. Będziemy się starać odpowiedzieć na każde pytanie. Mail jest podany, adres mailowy w opisie. W opisie jest numer telefonu. Telefon jest czynny cały czas. Proszę dzwonić, proszę pisać w komentarzach, proszę pisać na czacie. Także my to cały czas monitorujemy i staramy się państwu to wszystko na bieżąco wyjaśniać. Sprawdzam teraz, czy tu coś jest. Jest coś, za momencik się do tego ustosunkuję. Szanowni państwo, powtarzam jeszcze raz. Piszcie, pytajcie, co chcecie wiedzieć. My się postaramy wszystko odpowiedzieć na te wasze wątpliwości i pytania.